Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy szarlotkę, jakiej nie znacie. Zaczniemy od ciasta półkruchego, do którego potrzebujemy 400 g mąki pszennej, 250 g masła lub margaryny, 100 g cukru, 4 żółtek jaj, 1 łyżki kwaśnej śmietany 18% i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miskę, do której wsypujemy 400 g mąki pszennej, dodajemy 100 g cukru, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 4 żółtka jaj, białek nie wyrzucamy, będą troszeczkę później potrzebne, 1 łyżkę kwaśnej śmietany 18% dodajemy i 250 g masła lub margaryny, czyli wszystkie składniki na ciasto półkruche. I łączymy wstępnie składniki ze sobą, siekając je nożem. Następnie już ręką zagniatamy składniki tak, żeby powstało jednolite, gładkie ciasto. Na koniec bierzemy sobie folię spożywczą. Z naszego ciasta formujemy taki płaski kształt, owijamy je folią spożywczą i wkładamy do lodówki na minimum 60 minut. A w międzyczasie szykujemy sobie masę jabłkową, do której potrzebować będziemy 5 jabłek, tak około kilograma jabłek, 2 łyżek cukru, 20 g masła, pół łyżeczki cynamonu oraz 150 g drzemu brzoskwiniowego lub takiego, który Państwo lubią. Na początek jabłka obieramy, trzemy na tarce o grubych oczkach. Następnie przekładamy starte jabłka na patelnię, dodajemy 2 łyżki cukru, ,20 g masła, taki plasterek grubszy jak Państwo widzą, pół łyżeczki cynamonu, stawiamy na gazie, włączamy gaz i gotujemy tyle, aż jabłka puszczą soki i odparują się. Wtedy możemy wyłączyć gaz, ściągnąć patelnię z gazu i przestudzić nasze jabłka. Po 60 minutach wyjmujemy nasze ciasto półkruche z lodówki. Dzielimy je na połowę. Jedną połowę chowamy do lodówki, drugą odkładamy, zaraz będziemy używać. Musimy sobie tylko przygotować foremkę prostokątną o wymiarach 24×38 cm i jej spód wykładamy papierem do pieczenia, tak jak Państwo tu widzą. Teraz nasze ciasto musimy do środka wyłożyć w sposób, który Państwu najlepiej pasuje. Naszym sposobem jest starcie go na tarce o grubych oczkach, rozłożenie równomiernie, a następnie palcami i dłońmi uformowanie równomiernego blatu. Jaki Państwo sposób wybiorą, a jest ich kilka, mogą sobie Państwo popatrzeć na nasz cykl, jak zrobić to mięso o cieście kruchym, półkruchym oraz sposoby jego wykładania do foremki. Na koniec możemy ten blat ciasta wyrównać. My to robimy krótkim wałkiem. Można również szklanką opruszoną mąką. Teraz 150 g drzemu brzoskwiniowego albo takiego, który Państwu smakuje. Wykładamy na wierzch tego ciasta półkruchego i rozprowadzamy równomiernie po powierzchni. Wykładamy wystudzone jabłka.
Robimy to małymi partiami, żeby podczas rozkładania równomiernie po powierzchni ten dżem po prostu się nie poprzesuwał. A teraz druga połowa ciasta półkruchego. Po wyjęciu z lodówki przekładamy ją na, tak jak Państwo widzą, papier do pieczenia oprószony mąką i dłońmi lekko rozgniatamy, rozpłaszczając. Przekładamy drugim papierem do pieczenia i wałkujemy na placyk o wielkości foremki. W ten sprytny sposób, używając papieru do pieczenia, nie będzie się nam ciasto półkruche kleiło i z łatwością dopasujemy wielkość do wymiaru foremki. Jedną warstwę papieru do pieczenia zdejmujemy i teraz sprytnym sposobem przekładamy rozwałkowaną warstwę ciasta półkruchego na wierzch naszych jabłek. Nadmiar ciasta półkruchego odcinamy, a powierzchnię nakłuwamy widelcem. Foremkę odstawiamy na bok, bo my musimy zająć się lukrem. Żeby go zrobić, potrzebujemy 2 białek jaj oraz 250 g cukru pudru. A jeszcze dodatkowo potrzebować będziemy 50 g dżemu brzoskwiniowego lub takiego, który Państwo lubią. Do miski dajemy sobie 2 białka jaj. Możemy użyć tych, co wcześniej, tak jak Państwu mówiłam, pozostały nam po oddzieleniu od żółtek do ciasta półkruchego. I mikserem roztrzepujemy tak, żeby powstała piana. Jak uzyskaliśmy pianę, dodajemy teraz 250 g cukru pudru i nadal miksując łączymy składniki ze sobą. Wszystko miksujemy na gładką masę. Tak przygotowany lukier wykładamy na wcześniej przygotowany blat z ciasta półkruchego. No i na koniec jeszcze te 50 g drzemu, które przekładamy do rękawa cukierniczego. I będziemy go wykładać w formie paseczków w jedną i w drugą stronę, a żeby w efekcie końcowym powstały rąby. Tak przygotowaną blaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół, pieczymy około 40 minut. Po upieczeniu ciasto oczywiście studzimy, a po wystudzeniu możemy się nim częstować. I tak jak Państwo widzą, jest to kolejna szarlotka w zupełnie nieznanej nam formie. Mam nadzieję, że Państwu przypadnie do gustu, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.